Witajcie serdecznie w nowym filmie o wariancji i odchyleniu standardowym. Dziś właśnie się zajmiemy łatwym i trudnym przykładem. Łatwy już macie przed sobą, więc możecie już zacząć sobie coś liczyć. Natomiast zanim zaczniemy, chciałbym Wam przypomnieć, że bardzo ważne dla mojego kanału jest, abyście lajkowali moje wideo. Rozumiem, że zazwyczaj tego nie robicie, ale abym mógł nagrywać więcej takich fajnych filmików dla Was, jest to bardzo potrzebne. Oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten content, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Oczywiście dla najbardziej zadowolonych jest możliwość wspierania mojego kanału. Jest to mega ważne dla mnie, już osobiście wtedy, gdyż napędza mnie do dalszej pracy. Zanim jednak zaczniemy liczyć odchylenie standardowe, warto, abyśmy sobie przypomnieli, czego potrzebujemy tutaj, aby policzyć odchylenie standardowe. Ano zawsze w takich wypadkach zaczynamy od średniej. Policzmy sobie średnią dla tego przykładu. Mamy czwórkę, mamy raz, dwa, dwie piątki. Liczę już w pamięci, mam nadzieję, że nadążacie. 6 razy 4, 24. 7, 14 plus 8, 22. Upewniałem się w głowie, mam rację. Dodajemy czwórka, czwórka, dwójka, 10, 20, 60. Wynik to 60. Ile jest elementów? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 10, czyli nasze x średnie jest równe 6. W tym momencie możemy przystąpić do obliczania wariancji. Wariancja oznacza się taką literką grecką, nie pamiętam jak ona się nazywa, to jest sigma chyba, i dodajemy tutaj kwadrat. Sigma kwadrat to jest właśnie wariancja. Liczy się ją w następujący sposób. Od każdego elementu należy odjąć średnią i tą różnicę podnieść do kwadratu. Czyli moglibyśmy to w sumie zapisać jako xn, czy tam xi chyba, xi minus x średnie do kwadratu i chyba tutaj i jeszcze, Holender, nie pamiętam tego wzoru. W każdym razie na końcu dzielimy na ilość. I tutaj jest, właśnie, suma wszystkich. Tak to wygląda. Więc ten wzór jest całkiem łatwy. Ja go jakoś specjalnie staram się nie zapamiętywać, bo po prostu wiem, że muszę od każdego elementu odjąć średnią. Czyli jak mamy tutaj czwórkę, to wyjdzie minus dwójka. Jak mamy ósemkę, to wyjdzie dwójka. I co najważniejsze, nie wiem czy pamiętacie, tam był taki wzór xi minus x średnie do kwadratu. Co by się stało, gdybyśmy podnieśli minus dwójkę do kwadratu, a co by się stało, gdybyśmy podnieśli dwójkę do kwadratu? Ano w obydwu przypadkach byłaby to czwórka. Więc ja będę sobie grupował te liczby pod względem wyniku, który im wyjdzie, czyli ósemkę i czwórkę zgrupuję jakby w jeden wynik. Czyli podsumowując, najpierw zrobię to krok po kroku, wszystkie elementy wypiszę, to chwilę zajmie, a potem pokażę Wam moją uproszczoną wersję, którą zazwyczaj stosuję w szybkich obliczeniach, więc jedziemy. Mamy 4 minus 8 kwadrat. O rany, tego mi się już nie chce pisać. Dla piątek zrobię plus 2, bo są dwa takie same nawiasy. 5 minus, tutaj nie miało być 8, tylko 6. Geniusz ze mnie. Dobrze się zorientowałem, potem by jakieś dziwactwa wyszły. 6 kwadrat, potem mamy 4 szóstki, czyli plus 4, 6 minus 6 do kwadratu. Zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle mogłem pominąć te obliczenia, gdyż 6 minus 6 to 0, a do kwadratu to nadal 0. Co więcej, 4 razy 0 to też 0. Ale piszę, żebyście widzieli, że wszystkie elementy będę miał tutaj policzone. Następne są siódemki, plus
Dwie takie siódemki mamy, czyli 2 nawiasy z 7 minus 6 do kwadratu. I tu potrzebuję to zmazać. Dajcie mi chwilkę, voilà. To nie są ważne obliczenia. I na koniec ta ósemka, o której wspominałem, czyli nawias 8 minus 6 kwadrat. I to wszystko w związku z tym, że tych elementów jest 10 przez 10. To na samym końcu obliczymy, ale to trzeba będzie po prostu przesunąć przecinek wynikowi. Więc równa się, przechodzimy do następnej linijki. Liczmy 2 do kwadratu albo minus 2 do kwadratu i tutaj kolejne to jest 8. Mam nadzieję, że nadążyliście nad tym. Warto sobie w ten sposób jakby upraszczać, więc zrobiłem te dwa obliczenia, zapisałem wynik, więc je skreślam. Jakbym się na przykład rozproszył, spojrzał gdzieś w prawo, w lewo, to wtedy mogę sobie od razu zauważyć, że już te obliczenia zrobiłem. Przejdźmy dalej, to sobie od razu skreślę, tego po prostu nie ma, bo 0 razy 4 to nadal 0. Tu mam 5 minus 6, czyli minus 1, tu mam 7 minus 6, czyli 1, 1 do kwadratu, albo minus 1 do kwadratu to jest 1, razy 2 to 4. Oczywiście mam na myśli, że tu jest 2 i tu jest 2, więc razem 4. Potem nie zapominam, żeby podzielić to przez 10 i wynik to jest 12 przez 10, 1,2. I to jest nasza wariancja. Jak widzicie, te obliczenia można było bardzo szybko wykonać. Co więcej, pokażę Wam teraz, jak ja bym to napisał w zeszycie, jakbym to liczył na lekcji matematyki. Wiedząc o tym, że za każdym razem muszę odejmować, to zaglądam sobie tak. Każdy oznaczymy jakimś innym kolorem. Tu będą, niebieski nie pasuje. Niebieski nie pasuje. Ogarnijmy żółty. Ogarnijmy zielony. I w sumie tutaj też. I na koniec ogarnijmy różowy. Pięknie. Teraz tak. Najpierw zrobimy żółte. W obydwu przypadkach 6 minus 4 lub 8 minus 6, w obydwu wychodzi dwójka. 2 do kwadratu to jest 8 plus, to w ogóle pomijam, 6 minus 6 to jest 0. Tych w ogóle nie liczę, nie wpisuję ich nawet jako 0 do moich obliczeń. I mam tutaj jeszcze 4 razy 1 do kwadratu, czyli 1. 4 razy 1. I zwróćcie uwagę, że natychmiast po uzyskaniu średniej i zauważeniu tych prawidłowości, tak jakby poruszamy się dookoła średniej, to w lewo, to w prawo, podliczamy konkretne kolory i wpisujemy tu, wynik mamy praktycznie natychmiast. Czyli w teorii było to zadanie dosłownie na, nie wiem, 30 sekund może, gdyż po pierwsze średnia wyszła nam całkowita, więc te odejmowanie i dodawanie jest bardzo łatwe. Po drugie, no, są łatwe liczby, nam aż 4 obliczenia wypadły, no i potęgowanie dwójki, czy minus dwójki, jedynki, czy minus jedynki do kwadratu, no to jest banał, więc mamy. Jeżeli chcemy uzyskać, już następne zadanie, jeżeli chcemy uzyskać odchylenie standardowe, to musimy spierwiastkować naszą wariancję. Ja to zrobię na kalkulatorze, który mam tutaj przygotowany. I tutaj jest pierwiastek. To jest 1,09. Ja będę dość dokładny. Do trzeciego miejsca po przecinku to policzę. Mam nadzieję, że tutaj widzicie. Czwórka jest mniejsza od piątki, zaokrąglam w dół, czyli 1,095. 1,095. Voilà, i to jest nasze odchylenie standardowe. Nie będę Wam pisał wzoru, ani tłumaczył odchylenia standardowego. To, co macie wiedzieć, to jest to, że jeżeli obliczycie wariancję, to trzeba ją spierwiastkować. Wynik odchylenia jest na plusie. No, w sumie na plus minus, jakby to tak dalej ogarniać w statystyce. W każdym razie pierwiastkujecie wariancję i jest wynik. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli nie, to chętnie nakręcę kolejny filmik, jak to się jeszcze liczy, to odchylenie standardowe, chociaż myślę, że nie ma takiej potrzeby. Przejdźmy do kolejnego zadania. To zadanie jest troszkę trudniejsze. Myślę, że ja to będę liczył na kalkulatorze. Obym się nie pomylił. Jak to skasować? C.
No dobra, jedziemy. 5,2 plus 5,4 plus 5,6 plus 5,8 plus 12 plus 6,2 plus 6,4 plus 6,6, o nie takie trudne, plus 6,8. Sądzę, że dobrze policzyłem. Jest bardzo równy wynik, więc raczej na pewno mamy dobrze. Elementów jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 15, 16, 17, na 8, na 19, 20. Dzielę to przez 20, w sumie mogłem w pamięci i mamy x średnie 3. Mam nadzieję, że nadążyliście za moimi obliczeniami. Ja tam robiłem sobie w pamięci też mnożenie razy 2, tak? Robiłem, że nie dodawałem każdej liczby z osobna, tylko jak widziałem, że są dwie takie same, a w sumie wszędzie tak praktycznie było, to mnożyłem sobie w głowie to razy 2. Tak naprawdę, aby to szybko liczyć, to jest dla mnie to jest bez kropki. To jest 26 razy 2, czyli 52, 54. I też zauważam, że te dane obok siebie skaczą o jedną jakby wartość, czyli jak tutaj miałem 52, to tu mam 54, 56, 58. Mam nadzieję, że ten sposób rozumowania dla Was jest jasny. Przejdźmy do obliczenia teraz wariancji. Wariancja to jest chyba sigma kwadrat. Nie pamiętam, jak się nazywa ta grecka literka. Skoro mamy trójkę, to zaobserwujemy następujące różnice. Tu będzie 4, tu będzie 0,4 i minus 0,4. Następne będzie tutaj 0,3 i minus 0,3, albo raczej minus 0,3 i 0,3. Następne będzie niebieskie, czyli tutaj będzie 0,2 i tu też 0,2. Już pomijam znak minusa, gdyż pamiętajmy, że i tak podniesionych do kwadratu nie ma to znaczenia. Te to sobie w ogóle wykreślę. Mam czerwony jakiś? Mam chyba czerwony tutaj. Te sobie wykreślę, bo pamiętajmy o tym, że 3 minus 3 to 0 i tych elementów w ogóle w obliczeniach nie weźmiemy pod uwagę. Zatem 0 czwórek do kwadratu mamy raz, 2, 3, 4 plus 0 trójek do kwadratu mamy też 4. Tą czwórkę w sumie potem będziemy mogli wyciągnąć przed nawias, żeby to szybko liczyć. Plus analogicznie 0,2 kwadrat razy 4 i na koniec plus 0,1 razy 4. To wszystko nie możemy zapomnieć, że musimy dzielić przez ilość, łącznie z tymi zerami. Pomimo, że te liczby jakby nam się u góry uprościły, ich nie ma tutaj w obliczeniach moich, to trzeba pamiętać, że ich ilość nadal jest stała. Ale powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to zadanie będzie aż takie łatwe. Wyglądało na trudniejsze, jak zobaczyłem tyle tych liczb. Przejdźmy dalej. Zatem tą czwórkę wyciągam sobie przed nawias i będę liczył po kolei. Mam 0,16 plus 0,09 plus 0,04 i plus 0,01. Mam nadzieję, że nadążacie za mną z tymi obliczeniami. Co więcej, zwróćcie uwagę, że mogę sobie już teraz tą czwórkę skrócić z 20, bo skoro to mamy mnożenie pomiędzy nawiasem a tą liczbą, to możemy sobie skrócić. I jeszcze łatwiejsze obliczenia wyjdą. Teraz spróbujmy sobie to pogrupować. Tu mamy 0,2, tu mamy 0,1, czyli mamy 0,3 na 5 i to w pamięci można policzyć, że to jest 0,6 na 10, a wynik to jest 0,06. I to jest tyle. Natomiast jeżeli byśmy chcieli obliczyć odchylenie standardowe, pierwiastkujemy sobie tą wariancję, czyli pierwiastka nie umiem tak szybko w głowie wyciągnąć. I to jest
do trzeciego miejsca po przecinku znowu robię 0, 2, 4, 5. Przyjrzymy się kalkulatorowi. Chcieliśmy tutaj t zapisać. Zwróćcie uwagę, że na końcu jest czwórka w obliczeniach, ale za czwórką jest dziewiątka. Zaokrąglam w górę, czyli 245 tysięcznych to jest nasze odchylenie standardowe. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Mam nadzieję, że nawet tym, którzy dawno nie mieli matematyki, odchylenia standardowego czy wariancji w szkole, jest dla Was to tak samo łatwe jak dla mnie. Zapamiętajcie ten sposób z grupowaniem sobie tych różnic i upraszczaniu obliczeń. Oczywiście możecie korzystać z tablic matematycznych, chociażby na maturze, czy licząc w domu, czy z jakichś arkuszy kalkulacyjnych. Natomiast takie obliczenia są bardzo satysfakcjonujące. Zachęcam Was do samodzielnego liczenia. Zwróćcie uwagę, jak szybko to idzie, jak szybko można obliczyć czy to wariancje, czy odchylenie standardowe. Tymczasem dobiegł końca ten filmik. Obliczyliśmy i łatwy, i trudniejszy. Myślałem, że będzie trudniejszy przykład. Więc jeżeli Wam się podobało, zakładam, że tak, koniecznie zostawcie lajki, to jest bardzo ważne. Subujcie, jeżeli chcecie więcej. Piszcie w komentarzach, jakie filmiki jeszcze byście chcieli, na jakie tematy. Im więcej osób skomentuje, im więcej osób powie, że dany temat jest potrzebny do omówienia, tym z większym prawdopodobieństwem oczywiście zrobię taki filmik. Dla tych, którzy są super zadowoleni, oczywiście jest opcja wspierania mojego kanału. Jest to super ważne dla mnie. W każdym razie jeszcze raz dzięki za oglądnięcie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.